Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie ptysi z masą budyniową. Oglądajcie. Do przygotowania ptysi potrzebujemy 250 ml wody, które przelewamy do garnka, oraz 120 g masła. Dodajemy do wody i przygotujcie sobie jeszcze 180 g mąki, taka pełna szklanka z górką. Teraz to podgrzewamy i jak zacznie się nam gotować, ściągniemy z ognia, a następnie dodamy mąkę, ale to zaraz. Jak widzicie, roztapiam masło w wodzie. Do zagotowania wody i roztopienia masła czekamy. Masło już roztopiło się w wodzie. Jeszcze poczekamy chwilę, aż się zagotuje. Pięknie. Wyłączamy płomień i dodajemy mąkę. 180 g mąki dodajecie naraz, przy czym intensywnie mieszacie. Teraz włączamy ogień, ale taki bardzo mały płomień, i jeszcze około minuty podtrzymamy i wymieszamy dokładnie. Jak już zacznie ładnie odchodzić od ścianek, to możecie wyłączyć. Zobaczcie, jaka zbita masa się wytworzyła. No i pięknie. Możemy już wyłączyć płomień. Jeszcze chwilę pomieszam. Mam taką jednolitą, idealnie gładką masę. Zobaczcie, jakie ładne ciasto się uformowało. Pozostawiam do ostudzenia. Dobrze jest przełożyć do drugiej miski. Ciasto już przestygło. Przygotowałam sobie 4 jajka. Na tym etapie możecie już rozpocząć nagrzewać piekarnik do temperatury 190 stopni, opcja pieczenia góra-dół. I tak, dodajemy po jednym jajku. Nie dodawajcie wszystkich na raz. Dozujemy po jednym jajku i mieszamy z ciastem. Możecie również mieszać za pomocą miksera. Zobaczcie, jedno jajko już wchłonęło ciasto. Teraz dodaję kolejne. I jeszcze jedno. I ostatnie jajo dodaję do miski. I tak przygotowane ciasto można przyłożyć do rękawa cukierniczego z tylką. Im szersza tylka o większej średnicy, tym łatwiej będzie nam nakładać oczywiście to ciasto w kształcie takich gniazdek. Będziemy robić o średnicy około 5 cm. Tylko pamiętajcie, ciasto powinno być ostygnięte, chłodne, nie ciepłe, ponieważ w trakcie pieczenia może nam upaść.
Przykładam ciasto do rękawa. Blaszkę włożyłam papierem do pieczenia. O średnicy 5 cm robię gniazdka. I tak przygotowane tysie wstawiam do piekarnika na 25 do 30 minut maksymalnie. Temperatura pieczenia 190 stopni, opcja góra-dół. Do ptysi przygotuję masę budyniową. Przygotowałam 500 ml mleka, 250 przelewam do garnka. Podgrzewam. Dodaję 2 cukry wanilinowe. Oraz 3 łyżki cukru. Natomiast do pozostałego mleka dodaję 6 łyżek mąki. Dokładnie mieszam mąkę z mlekiem, tak żeby nie było żadnych grudek. I dodaję do mleka. Dokładnie mieszam jeszcze wszystkie składniki do zagotowania mleka, tak żeby powstał budyń. Czyli 2 opakowania cukru wanilinowego 32 g, 3 łyżki cukru, 6 łyżek mąki do wymieszania z mlekiem. I to wszystko gotujemy. Pora wyciągnąć już tysie z piekarnika. Moje piekły się równo 26 minut. Teraz kolejną porcję wkładam do piekarnika. Pora wyciągnąć kolejną porcję tysi z piekarnika. Zobaczcie, jak pięknie wyrosły. A ja przygotowałam masło, 200 g masła, które ubiję, dodając budyń wcześniej przygotowany i ostudzony. Masło wyciągnęłam pół godziny wcześniej przed użyciem z lodówki, pokroiłam w kostkę i teraz przy takiej temperaturze pokojowej mogę rozpocząć ubijanie mikserem. Masło właśnie zostało ubite i teraz do tego masła będę dodawała po łyżce budyniowej masy. Dodaję jeszcze trochę soku z cytryny. Do smaku łyżkę, 2 soku z cytryny. Oczywiście sami możecie sobie sprawdzić, jaki smak najbardziej Wam odpowiada. Myślę, że wystarczy. Masa gotowa. Pora nadziać ptysie. Masę przekładam do rękawa cukierniczego z tylką. Przekrajam tysia bardzo delikatnie i nadziewam.
Zobaczcie. Jeden gotowy. Drodzy widzowie, oto efekt końcowy. Ptysie gotowe z masą budyniową. Jeżeli podobał Wam się przepis, subskrybujcie mój kanał. Ewa Marchewa. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.